Dziś porozmawiamy o tym, czym jest K6, jakie posiada przewagi w porównaniu do innych narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych oraz zastanowimy się, jakie są jego potencjalne możliwości rozwoju. Jest to też pierwsza część szerszej serii, w której będziemy poznawać K6 od zera. W jej kolejnych częściach skupimy się na bardziej technicznych aspektach korzystania z K6. Będziemy tworzyć scenariusze testowe, nagrywać je, parametryzować, a nawet tworzyć środowisko z obserwowalnością systemów. Zanim jednak do tego przejdziemy, kilka słów o mnie. Nazywam się Grzegorz i w C pracuję jako inżynier wydajności. Z K6 mam styczność od prawie 2 lat i w tym czasie użyłem go w kilku projektach komercyjnych. Przez ten czas zajmowałem się też bezpośrednim rozwojem narzędzia o nowe funkcjonalności oraz nauką osób, które stawiają w nim swoje pierwsze kroki. Na początek słowa wstępu, czyli czym jest K6? Jest to narzędzie do tworzenia scenariuszy testowych, w których możemy określić różne interakcje użytkownika z aplikacją. Będą to zarówno żądania HTTP, jak i połączenie poprzez mniej znane protokoły, takie jak WebSocket. W scenariuszach testowych możemy określić różne parametry mające wpływ na wydajność aplikacji. Będzie to m.in. ilość wirtualnych użytkowników równolegle z niej korzystających, ilość obsłużonych żądań na sekundę, czy też interwały czasowe między kolejnymi żądaniami HTTP. K6 oferuje także możliwość monitorowania oraz raportowania wyników testów w czasie rzeczywistym. Pomaga to w identyfikowaniu potencjalnych problemów wydajnościowych na wczesnym etapach testów. K6 oferuje także inną ciekawą funkcjonalność. Jest nią, zaraz obok przeprowadzenia testów wydajnościowych, przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz chaos testów. O tych funkcjonalnościach będziemy rozmawiać troszkę więcej w kolejnych częściach serii. Na ten moment kluczowe jest to, że pozwala to na użycie jednego frameworka w wielu różnych kierunkach. Podsumowując, K6 to narzędzie do przeprowadzania głównie testów wydajnościowych, które pozwala zrozumieć programistom i testerom, jak ich aplikacje radzą sobie pod względem danego obciążenia. K6 wyróżnia się pod wieloma względami na tle innych narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych. Jest to m.in. możliwość definiowania progów jakości z poziomu skryptu. Ponadto narzędzie wspiera niestandardowe metryki dla innych narzędzi. Jest to m.in. czas oczekiwania na wolny slot TCP, czy czas spędzony na połączeniu TLS. Inną ciekawą cechą jest język wykorzystywany w K6. Do pisania scenariuszy testowych wykorzystywany jest JavaScript, natomiast pod powłoką używany jest język Go. Jest to szczególnie ważne z kilku powodów. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do wątków Go używa Go runtimes, które są lekkie i efektywne. Sprawia to, że nie obciążają one pamięć tak bardzo jak tradycyjne wątki. W niektórych porównaniach możemy znaleźć informację, że JMeter wypada nawet 10 razy gorzej niż K6 pod względem zużycia pamięci. Dodatkowo, K6 jest bardzo elastyczny w obsłudze i konfiguracji. Wydaje się, że narzędzie to zostało stworzone do tego, aby tworzyć za jego pośrednictwem całe frameworki. Na tym etapie szczególnie istotną rolę odgrywa integracja z narzędziami trzecimi. W momencie nagrywania tego materiału K6 obsługuje ponad 15 różnych sposobów wizualizacji metryk. Należy do nich m.in. Dynatrace, Elasticsearch, New Relic czy New Data. K6 posiada dwie wersje. Pierwsza z nich to wersja otwartoźródłowa. Druga natomiast to wersja Cloud, która jest dodatkowo płatna. W tej serii skupimy się na wersji open source, ponieważ jest ona wystarczająca do tego, aby używać jej w codziennych, komercyjnych projektach. Jeśli jednak zdecydujemy się na wersję Cloud, warto wiedzieć, co dostajemy. W praktyce będzie to przygotowane, gotowe środowisko do uruchomień testów. Znaleźć na nim będziemy mogli wiele różnych dashboardów niedostępnych w wersji otwartoźródłowej. Ponadto znajdziemy tam także bramkę jakości przypominającą tą z Keptena. Należy jednak pamiętać, że wersja Cloud ma swoje ograniczenia. Należy do nich m.in. ilość wirtualnych użytkowników używanych w teście, czas trwania testu, który średnio w standardowych planach wynosi 60 minut oraz ilość uruchomień testów. Inną ciekawą rzeczą na temat K6 jest to, że od 2021 roku są oni rozwijani pod skrzydłami Grafana Labs. Kim oni są? Są to specjaliści z obszaru monitorowania i obserwowalności systemów. Do ich flagowego produktu należy Grafana odpowiedzialna za wizualizację danych. Z innych projektów możemy wyróżnić Loki, Mimir oraz Flare. Warto zaznaczyć, że Grafana Labs angażuje się także w rozwój innych narzędzi open source, takich jak Prometheus czy Cortex. Są one częścią szerszego ekosystemu narzędzi do monitoringu i analizy danych, które często są równolegle używane z Grafaną. Nie mówię o Grafanie bez powodu.
Współpraca z tak dużym graczem w dziedzinie monitoringu i obserwowalności systemów może przynieść rewolucyjne zmiany na rynku ze względu na ich bogate doświadczenie. Ponadto K6, tak jak wspomniałem wcześniej, nie rozwija się jedynie w kierunku testów wydajnościowych, ale także w kierunku testów funkcjonalnych, jak i Chaos Test. Początkowo były to osobne projekty, natomiast po miesiącach testów uznano, że są one na tyle stabilne, że można dodać je do głównej dokumentacji narzędzia. Jest to ważne z punktu poszerzania kompetencji testera do spraw wydajności w różnych obszarach, zarówno DevOps, jak i architektury aplikacji. Przyjrzyjmy się przykładowemu scenariuszowi napisanemu w K6. Jest to dosyć prosty przykład, który ma zadanie zobrazować, jak niski jest próg wejścia do tego narzędzia. Oczywiście w przykładzie brakuje asercji oraz bardziej zaawansowanych operacji na danych. Jeśli chodzi o uruchomienie scenariusza, wystarczy użyć polecenia K6 run scenario.js. Domyślnie zostanie wykonany tylko jeden przebieg testu. Po zakończeniu w konsoli otrzymujemy szczegółowe informacje dotyczące metryk sieciowych oraz żądań HTTP. Jest to podstawowe podsumowanie, które możemy poszerzyć o dodatkowe metryki oraz dane do analizy. W dzisiejszej części omówiliśmy sobie, czym jest K6, jakie posiada przewagi w porównaniu do innych narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych oraz jakie są jego potencjalne możliwości rozwoju. W kolejnych częściach będziemy skupiać się na bardziej technicznych aspektach korzystania z K6. Będziemy pisać scenariusze testowe, nagrywać je, parametryzować, a nawet tworzyć środowisko z obserwowalnością systemu. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.